Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Słuchawki, ostatnio dużo tego, ale tym razem model od Poli, czy też jej markę Plantronics. Voyager 6200 UC, jak widać, tak to się nazywa. Cóż, słuchawki teoretycznie kierowane do biznesu, czyli do pracy w biurze, rozmów, konferencji, tego typu tematów. Chociaż powiem wam, że moim zdaniem nie tylko do tego. Jest możliwość ich sparowania po Bluetoothie z komputerem, jest specjalna aplikacja do tego, gdzie możecie sobie je zaktualizować, poustawiać różne rzeczy, oczywiście słuchawki dedykowane Zoomom, wszelkim innym tematom związanym z biznesowymi rozmowami, ale ja je ocenię pod względem brzmienia, bo powiem wam, że ten produkt, mimo że jest taki trochę dziwny i nietypowy, mi się spodobał. Spodobał mi się dlaczego? Już wam mówię. Myślę, że po pierwsze brzmieniowo, ale to będzie chyba za jakiś czas, a po drugie ma dużo fajnych funkcji, o których sobie teraz pogadamy. No widać, że słuchawki są na kablu i mamy pałąk. Pałąk, który sobie zakładamy na szyję. No i cóż, co on potrafi, co robi? Jest tu trochę rzeczy, trochę przycisków, więc sobie to omówimy. Oczywiście słuchawki włączamy, przesuwając sobie ten przycisk w tą stronę. Oczywiście słuchawki Bluetooth, to się nie da ukryć, to chyba każdy się domyślił, a jeżeli nie, to właśnie to mówię. Fajną rzeczą jest to, że przy każdym uruchomieniu one wam mówią, ile godzin jeszcze możecie sobie na nich działać. To ciekawe. Pierwszy raz coś takiego doświadczyłem. Ważne, myślę, że w pracy, bo wiecie, macie jakiegoś calla, rozmowę, no to trzeba jakiś dłuższy czas gdzieś tam sobie coś pogadać. Jest port do ładowania, gdyż mamy stację do ładowania ich, którą sobie podpinamy. O, jak to działa? W ten sposób. Ona magnetycznie się łapie, słuchaweczki se leżą i się ładują. Oczywiście jest tutaj mikro USB. No kurczę, USB typ C, mikro ma już odejść z Europy. Zmieńcie to, bo to już nie jest standard, który jest wspierany czysto teoretycznie za niedługo we wszystkich urządzeniach. Mamy przyciski do sterowania głośnością, no to jak najbardziej na plus oczywiście. Tutaj mamy jeszcze przycisk, one są na szyi w tym momencie. To mamy przycisk, który możecie play, stop, pauza, wszystkie funkcje wykonywać, przewijanie jak sobie chcecie. Mamy przycisk czerwony, którym mutujemy mikrofony, które są w tej całej uprzęży, tak to nazwijmy. Jest też tryb redukcji szumu, który włączamy tutaj tym przyciskiem. Jak on działa? Działa, ale nie spodziewałbym się naprawdę jakiegoś mocnego wyciszenia. Oczywiście do tego ważne jest dobranie odpowiednich gumek, ale o tym, co jest na pokładzie, to też za chwilę. Same przetworniki wydają się dosyć duże, co nawet widać, więc no, to o brzmieniu będzie za chwilę. Jeszcze jedna jest fajna funkcja tej całej uprzęży, obroży. No, tak to chyba trzeba nazwać. Ona wibruje przy jakichś połączeniach, więc widzicie, jak jest połączenie, on zaczyna normalna wibracja jak smartfon, więc to mi się podoba. Oczywiście ona się dostosowuje do waszej szyi spokojnie. Trochę stukam. Spokojnie to wszystko się trzyma. Po jakimś czasie nie czujecie, że ją macie na sobie, więc to akurat fajny plus. Do słuchawek dostajemy dużo rzeczy. Mamy na nie ładne etui. To jak najbardziej mi się podoba. Można je sobie tutaj położyć, trzymać te słuchaweczki. Tu jest dodatkowa kieszonka, gdzie możecie zmieścić tą stację do ładowania. Jest kabel mikro USB do naładowania tych słuchawek. Oczywiście jest też jeszcze przejściówka z USB na USB typ C, gdyby ktoś do maczka chciał je sobie podłączyć. Jest komplet gumeczek, 3 sztuki, 3 rodzaje, czyli no, jak widać, duże, małe, średnie. To ważna sprawa, żeby dobrać odpowiednie do waszych uszu. Jest jeszcze cała taka mała instrukcja z adapterem Bluetooth, no bo oczywiście jeżeli korzystacie z komputera, jakieś wideokonferencje w aplikacjach związanych z właśnie rozmowami w ramach pracy, no to po Bluetoothie się przydaje, nie każdy komp ma Bluetootha, to można go za pomocą tego dzynksla to sobie skonfigurować. No i oczywiście mamy instrukcję co do czego, ale to już wam powiedziałem, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o tego typu tematy, oczywiście ładowanie jest migotanie diodą, no to już oczywiste. No macie przerzucanie, to wszystko wam powiedziałem. To jak sobie dostosować, ustawić, sparować. No też można je naładować bez tej stacji, po prostu, gdzie to jest? Wyjmując tego dzynksla i wkładamy sobie słuchaweczki do uszu. Jest aplikacja i co też minus moim zdaniem, jest tylko aplikacja na komputery, a na smartfony ma być wkrótce. Czyli możecie sobie sparować apką właśnie od Plantronicsa
Plantronics. Chyba tak. Z kompem, ale z telefonem nie. A szkoda, bo by się przydało. No i dlaczego mi się te słuchawki spodobały, mimo że są takie kosmicznie dziwne i wydaje się, że to takie dziwne jest, jeżeli chodzi o użytkowanie. Brzmienie. Słuchajcie, one naprawdę bardzo dobrze brzmią. Środek jest ładny, czysty, szczegółowy. Wszystko fajnie brzmi. Z racji dużych membran, bo widzicie, one są duże, nie da się tego ukryć. Jest dużo dołu, czyli takie soczyste, ciepłe, basowe brzmienie. Nie jest to taki bas w punkt, tylko schodzący. No wiadomo, nie da się określić do ilu w uchu, bo to pomiaru nawet nie da się tego zrobić, ale one bardzo fajnie schodzą w dół. I też te gumeczki, które są, one tak fajnie okalają te ucho wasze, że tutaj wszystko ładnie, fajnie nachodzi i się dociska i są szczelne, przez to te brzmienie naprawdę jest spoko i redukcja szumu działa wtedy. Oczywiście, jeżeli są dobrze dobrane. Troszkę brakuje w górnych partiach takiej może spineczkowatości, tak jak to nazwać, takich wierczących dziurę w uchu wysokich tonów, ale mi się podobało. Też stereo, fajnie się tutaj wszystko fajnie czujecie, gdzie jest dany instrument w nagraniu, jak najbardziej jest spoko. No a poza tym, że jeżeli muzyka brzmi dobrze, to też dobrze się przez nie rozmawia. Mikrofony naprawdę dobrej jakości, więc rozmowy są prowadzone czysto i bezproblemowo, no a to, co słyszycie, też jak najbardziej na plus, więc powiem wam, że słuchawki fajne. Cena jest ich trochę moim zdaniem za wysoka, no ale cóż, coś kosztem czegoś. Czysto teoretycznie cały zestaw przygotowany do pracy, no to można go też wykorzystać do słuchania. Myślę, że do jakiegoś uprawiania sportu też bezproblemowo, jak ktoś lubi tego typu rozwiązania, to tak. Jeżeli kojarzę, to chyba jeszcze występują w wersji czarnej. Ja mam takie właśnie kość słoniowa tego typu. No, ciekawe połączenie pomarańcz i szarość i właśnie te kolory. Więc moim zdaniem słuchawki brzmią fajnie, mają małe mankamenty, o których wam powiedziałem. Poza tym brzmieniowo mi się podobały. W sumie tyle odnośnie tych Plantronicsów. Jeżeli kogoś interesują bardziej jakieś biznesowe kwestie, to oczywiście odsyłam jeszcze na stronę producenta, chociaż więcej tutaj, co wam powiedziałem, za bardzo się chyba nie dowiecie. Moim zdaniem spoko. Czas pracy, no właśnie jak już mówiłem wam, to on wam zawsze powie i to jest właśnie fajne, że włączacie te słuchawki i wiecie, ile godzin sobie one jeszcze czysto teoretycznie podziałają. Tyle. Myślę, że może trochę za drogi, ale ciekawie brzmiący i ciekawie funkcjonalny produkt. Plantronics Voyager 6200 UC. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!